W dzisiejszym odcinku lecimy do Santiago de Chile, miasta położonego u stóp potężnych Andów. Przed nami bardzo długa podróż na drugi koniec świata, ale cel jest tego wart. To właśnie tutaj zaczynam swoją przygodę w Ameryce Południowej. Zobaczymy, jak wygląda stolica Chile, jakie robi pierwsze wrażenie i czy rzeczywiście Andy są tu widoczne niemal z każdego miejsca. Oczywiście spróbuję też lokalnych dań. Zanim wylądujemy w Santiago, mała ciekawostka. Ten długi i wąski kraj, do którego lecimy, to Chile. A to jest papryczka chili. Nic dziwnego, że wiele osób odruchowo łączy jedno z drugim. Nazwy brzmią niemal identycznie, a Chile na mapie trochę przypomina długą papryczkę chili. Ale to tylko przypadek. Nazwa papryczki i nazwa kraju nie mają wspólnego pochodzenia. Słowo chili pochodzi z rdzennych języków terenów dzisiejszego Meksyku. Natomiast skąd dokładnie wzięła się nazwa Chile? Tego nie wiadomo. A w samym Chile ostrą paprykę częściej nazywa się ají. Tyle na temat podobieństw. Czas rozpocząć pierwszy dzień w Santiago. Jesteśmy na lotnisku w Santiago. Przylecieliśmy z naszej letniej Polski do zimowego Chile, także trzeba od razu zmienić ubrania na grubsze, bo jest 10 stopni tylko. Lekka zima, ale jednak zima. No i tak deszczowo jest trochę, także pogoda na razie taka sobie. Wszystko mam, szalik, czapkę, także nie zmarzniemy. Wyszliśmy już z lotniska, stoimy na placu przed lotniskiem i będziemy iść na autobus do centrum. Jedziemy do naszego hostelu. Pada deszcz. Miejmy nadzieję, że po południu się chociaż trochę rozchmurzy, żebyśmy mogli coś zobaczyć dzisiaj jeszcze. No to rozpoczynamy naszą chilijską przygodę. Siedzimy już w autobusie do centrum. Bilet kosztował 2400 peso i z tego, co już zdążyłem sprawdzić po kursie Revoluta, jest to coś w okolicach 10 zł. No dosłownie, oczywiście. Także jedziemy. Do hostelu mamy 10 minut piechotą z przystanku La Repubblica. No i dotarliśmy do hostelu. Zameldowaliśmy się już w hostelu. Niestety pokój dopiero za 2 godziny będzie dostępny, ale zostawimy plecaki, zaraz wam pokażę, jak są łańcuchem przypięte tutaj koło recepcji. I idziemy coś zjeść, bo zgłodnieliśmy po tej długiej podróży. 18 godzin w samolocie. Ale tam nowych gości nie są przyczepione, czyli my jesteśmy VIP. Widocznie. Tu jest piecyk, bo jest chłodno, grzeją. Tu przeważnie nie ma centralnego ogrzewania. Rzadko jest naprawdę bardzo zimno, ale z wilgocią, jak jest nawet kilka stopni, to słabo się robi. Do hostelu wróciliśmy dopiero pod wieczór, po zwiedzaniu Santiago. Ale pokój pokażę wam już teraz. Wchodzimy na górę do naszego pokoju. Wchodzi się takimi wąskimi schodkami. No, pokój nie za duży.
w takim wściekło-czerwonym kolorze. Są dwa łóżka, szafka, śmietnik. Jest też okno. Teraz wam nie pokażę jaki widok, bo jest ciemno. Łazienka jest wspólna. Kibelek. No dobrze, pokój już pokazany. Teraz czas ruszać na podbój Santiago. Po drodze do restauracji przechodzimy przez Plaza Brasil. Znajduje się tu nietypowy plac zabaw, który tak naprawdę jest artystyczną instalacją i składa się z kolorowych rzeźb, które jednocześnie służą dzieciom do zabawy. Wulkan, lodowiec, huśtawki i formy inspirowane Andami sprawiają, że ten plac jest jednym z najbardziej nietypowych miejsc w Santiago. Teraz plac jest zupełnie pusty, ale późnym popołudniem widziałem tutaj mnóstwo bawiących się dzieci. No, tu będziemy jeść. Z takim widokiem. Na placu brazylijskim. Fajne stoliki. Ja zamówiłem niezbyt chilijskie jedzenie, bo to jest lasagna wegetariańska, ale Paweł już typowo chilijskie danie, pastelera con carne, tu mamy wołowinę, w składzie jest chyba jakaś taka mączka kukurydziana, zaraz sprawdzimy. No i w cenie zestawu są też sałatki, jak widać, i do wyboru bardzo różne soki. Myśmy wzięli z czerwonych owoców. I to wszystko, taki jeden zestaw kosztuje niecałe 10 000 pesos chilijskich. Trochę jak jajecznica, trochę jak, nie wiem, ziemniaki takie. Ładne. Smakuje bardzo kukurydzianie. Czuć, że to jest z kukurydzy zrobione, ale jest naprawdę smaczne. A mięso? Mięso już próbuję, już. Taka gotowana wołowina. Smaczne, ale nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak właśnie ta papka z kukurydzy. Ale mięso też smaczne, jest ok. Stoimy przed pałacem La Moneda w centrum Santiago. La Moneda, czyli moneta po hiszpańsku. Dawniej to był budynek mennicy. Teraz już od wielu lat jest to siedziba władz, prezydenta i paru ministerstw. I właśnie w okolicy tego pałacu rozgrywały się kluczowe wydarzenia związane z zamachem stanu w 1973 roku, który naznaczył historię Chile. I spróbujemy pokazać widoczne jeszcze ślady po kulach, które są na okolicznych budynkach, no bo tutaj oczywiście było gorąco. Przy pałacu La Moneda stoi pomnik Salvadora Allende, byłego prezydenta Chile, obalonego podczas zamachu stanu w 1973 roku. Przedstawione tutaj róże przypominają, że to nadal ważne miejsce pamięci dla wielu mieszkańców Santiago. Zobaczcie, to o czym wcześniej Rafał mówił, udało nam się znaleźć na pobliskim budynku. Tu na górze widać są ślady po kulach, z tym, że w tym momencie zostały zaszpachlowane, więc wyglądają bardziej jak ciemne plamy, ale nadal są widoczne.
Wchodzimy teraz na stację metra, podjedziemy sobie kawałek, no i przy okazji zobaczymy, jak wygląda chilijskie metro. To jest karta BIP, która umożliwia nam podróżowanie po Santiago. Z tego co wiem, nie ma jakichś biletów okresowych, karnetów. Po prostu doładowuje się kartę, płaci się za każdy przejazd. Przeciętnie przejazd poniżej 1000 pesos kosztuje, zależnie od dnia tygodnia. Sprawdzić, przy której stacji najlepiej wysiąść, żeby na targ. Ci z Was, którzy oglądali film z Biszkeku w Kirgistanie, pewnie skojarzą, że tam podobnie właśnie z centrum miasta było widać już szczyty gór. I tu podobnie jest. Oczywiście w Kirgistanie to były góry Tien Shan, a tu widać ośnieżone szczyty Andów. Mercado Central, czyli targ centralny. Zaraz wejdziemy i zobaczymy. Podobno jest ciekawy. W środku od razu uwagę zwraca dach. Ta ogromna żelazna konstrukcja została zaprojektowana przez Anglików, a jej elementy wykonano w Szkocji. Mercado Central otwarto w 1872 roku, więc to nie jest tylko zwykły targ, ale też jeden z ciekawszych zabytkowych budynków w Santiago. Pod tym XIX-wiecznym sklepieniem od lat sprzedaje się głównie ryby i owoce morza. Można zobaczyć, jak ryby są oprawiane i krojone na miejscu. A kilka kroków dalej działają restauracyjki, w których od razu można spróbować świeżych chilijskich smaków. Tu zobaczcie, są zamrożone już do jedzenia też, na sprzedaż te kraby. Z Mercado Central ruszamy dalej w stronę historycznego centrum Santiago. Po drodze przechodzimy przez most nad rzeką Mapocho. W tle ponownie widać Andy. Docieramy do Plaza de Armas, głównego placu i historycznego serca Santiago. To właśnie wokół tego miejsca rozwijało się miasto założone w 1541 roku. Na placu stoi też pomnik ludów rdzennych. Charakterystyczna twarz nawiązuje do Mapuczów, jednego z najważniejszych rdzennych ludów Chile. Jedną z najważniejszych budowli przy placu jest katedra metropolitalna. Świątynia była w tym miejscu już od początku istnienia miasta, ale wcześniejsze budynki wielokrotnie były niszczone przez trzęsienia ziemi. Oczywiście wchodzimy do środka, żeby zobaczyć jej wnętrze.
Na dziś kończymy zwiedzanie. W kolejnym odcinku wjedziemy kolejką na Cerro San Cristobal, skąd rozciąga się jeden z najlepszych widoków na Santiago i Andy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.